the battle to them. Siema, widzowie, ze strony Optimus i dzisiaj ze mną jest Splin. Siema. Cześć, siema. Zaprosiłem Splina dzisiaj do mnie na kanał, żebyśmy mogli nagrać filmik a propos jego też konta, jego gry w Rise of Kingdoms. No i też jest to gracz, który uczestniczył ostatnio w Big Hell KVK, jak ja to nazywałem, czyli jeden z w sumie prawdopodobnie największy KVK w 2025 roku, chociaż jeszcze rok długi, więc może coś nowego po prostu pojawi. No i Splin tutaj zrobił bardzo fajne wyniki, cisnął troszeczkę tutaj na tym KVK, ale o tym będziemy rozmawiać troszeczkę później. Ogólnie ja bym chciał tutaj, żeby Splin nam się tak po części przedstawił, powiedział po prostu ile grasz w Rocka, co cię zainteresowało ogólnie, żeby zacząć grać w Rise of Kingdoms, no i od czego zaczynałeś, w sensie jaki marsz tworzyłeś. Ja tu widzę w międzyczasie, będę pokazywał, jakie twoje marsze, jakby tak powiedzieć, teraz wyglądają, jakie masz ornamenty, no to co mi też wysyłałeś, nie? Cześć, jestem Splin albo Seba. Gram już ponad 800 dni. Migrowałem właśnie w 2377 w tym KVK. I gram na 5 marsze. Zbiłem 4 biliona KP. I no. I powiedz mi, co cię ogólnie zachęciło do gry w Rocka? Może tak. Grałem, jak był COVID, zacząłem grać, ale chyba skutowałem przed KVK 1. Mi się znudziło, ale potem chyba wróciłem, nie wiem, może rok po COVID-zie. Też nie miałem w co grać, więc zacząłem znowu grać w Rocka. No, byłem bardzo aktywny, z KVK 1 do 3 i 4. No i mi się gra spodobała i ciągle gram. A jesteś bardziej takim medium, low spender, high spenderem? Na razie tym KVK to był max tech. Normalnie robię 2 Mountain Warfare. W tym zrobiłem 2 i z 10, może 12 ten Daily Crystal w CW. Ale normalnie robię 2. Na starcie byłem więcej, spędzałem, ale na razie już tak nie za bardzo. Nie szalejesz, okej, kumam. Tak. Okej. Powiedz mi taką jedną rzecz, ogólnie wiemy, że na 2377, bo takie były pogłoski, że 2377 czasem miało takie wsparcie w postaci właśnie tych fitów, które czasem gracze dostają. Czy ty też miałeś jakieś takie wsparcie od Mr. Hope'a? Bo wiem, że chyba oni coś takiego tam wspomagali swoich graczy w techu przed Kingslandem. Znaczy resources? Resources, chodzi mi o kwity, które dostaje się, żeby na przykład kupić jakieś pakiety. Boxy. No. Boxy, tak? Tak. Nie, ja nic nie dostałem. Nie Znaczy, Ale była taka sytuacja, że rozdawali coś takiego? ja widziałem jeden screenshot, że jeden R4 dostał, ale poza tym to nie. Aha, okej. Nic nie pisali, że dawają. Może resources dawali. Znaczy, oczywiście resources dawali, jak ktoś był low z KD Banku. Bo KD Bank chyba miał z pół tryliona surków. Może, ale potem chyba już więcej, bo oczywiście kupowali z innych domainów, z chyba 2975 kupowali. Oczywiście GT i inne Kingdomy też kupowali z innych domainów, no to tak. Znaczy ja nic nie dostałem, więc... To nieładnie, że nie dawali. Bo ja słyszałem, że tam właśnie takie informacje dostawaliśmy, że no trochę tam tego było, nie? Że tam jakieś właśnie rzeczy były wrzucane. No i dlatego tak się zastanawiałem, czy też byłeś wśród szczęśliwców po prostu, nie? Że akurat wiesz, dostałeś. Nie, ja nic nie prosiłem. Nie dawali za darmo. Jak byłeś bardzo, bardzo low, to było chyba parę dni przed Kingslandem. Jak ktoś był mega low i miał speedy i oczywiście dobre staty miał, to dawali. Znaczy myślę, że to jest coś normalne, że resources dawają. No. Jak to przegrasz, to oczywiście wiesz, dużo resursów w tym KVK ludzie używali. Ale te fluxy nic nie widziałem, że dawają. Znaczy Hope i Lion dają ci fluxy, jak masz chyba urodziny, ci dają fluxy. Ale na KVK, na TK nic nie widziałem. Nikt o tym w ogóle nie mówił w Kingdomie. Więc
Pewnie No, ludzie okej. mówią, żeby mówić. Tak, Więc- czy klasyka, no to. Jak powiedz mi, ogólnie podobało ci to KVK? Bo wiem, że dużo tam KP zrobiłeś. No, było bardzo dobrze, Mhm. bardzo dużo walk, mi się Mhm. bardzo spodobało, bardzo dużo walk i długie walki. Mhm. Nie było boring, że po prostu stoimy. Znaczy, Zone 5 był bardzo interesujące. Mhm. Ciągle walczyliśmy tak naprawdę non-stop, aż Mhm. oni po prostu powiedzieli, że już przegrali i Mhm. wyszli. Mhm. To było chyba przez 3 albo 4 dni Mhm. od starcia z Zone 5. Mhm. I pamiętam, że chyba 2 dni potem oczywiście wrócili z tymi flagami przez wallhop. Mhm. Następny zone, plan B, znaczy myślę, że też dobrze poszedł. Oczywiście nasze ally 606 i 275 poszli z JST Mhm. i tam oczywiście dostali pasa. Mhm. I my byliśmy sami na GT i te G3. I Mhm. my też, znaczy też dobrze mieliśmy terytorium, mieliśmy Mhm. więcej terytorium. Oczywiście Circle nie dostaliśmy, ale ten Circle no dużo nie robił, daje ci AP i counter attack damage, więc to jest super. Najważniejszy był ten healing Circle, który ci daje heal speeda. Tak. To jest, wiesz, najważniejsze. Mhm. I to dostaliśmy i ogólnie lepszy mieliśmy terytorium. Mhm. I oczywiście lepszy wall hop na Kingslanda. Właśnie, opowiedz to, co mi mówiłeś wcześniej, czyli jak wyglądała ogólnie ta zona piątka, bo tu w zonie piątce naprawdę wam dobrze poszło. Wiemy, że tam jakieś były zawirowanie w 1.960, ale nie, wiecie, ja na przykład wyczytałem tylko informację, to co tam mi Gwynblade dawał z 1.093, a propos właśnie tego, że ktoś tam zaspał, że coś zrąbali, a ty byłeś w sumie, jakby tak powiedzieć, w tym wszystkim, więc może tutaj nam po prostu więcej o tym opowiesz, bo wiedziałeś, co się dzieje, nie? Tak. Znaczy ja na Open nie byłem, ja byłem może godzinę, 2 godziny później, Mhm. ale co słyszałem to, że jeden gracz, Mhm. Passwarmer, Prodigo, Mhm. chyba coś się z internetem stało i poszedł AFK Mhm. i oczywiście Pass zabrali chyba 10, Mhm. plus coś takiego później. I oczywiście my pierwsze forty daliśmy, bo mieliśmy wcześniej, zabiliśmy pas wcześniej, to możemy pierwsze forty dawać. Mhm. Daliśmy forty na chyba wszystkie pasy. Mhm. I oczywiście na te inne objectives, te Herons. Mhm. Mhm. No i ich plan Mhm. od startu to oni tak bardzo agresywnie z flagami chcieli nas po prostu zonlokować jak najszybciej. Mhm. Ale no oczywiście nie było aż tak łatwo na nas. Mhm. Oni tak jakby zostawili ten top zone. Mhm. My tam flagowaliśmy pas, znaczy dość szybko ten pas, ten górny zabraliśmy. Mhm. Znaczy zablokowaliśmy oczywiście. Tak, bo wy skoczyliście im, jakby tak powiedzieć, za plecy, tam zablokowaliście, oni byli jakby w środku, po prostu mieliście dużo więcej terenu, tak jak mówisz, ta góra była Tak, jakby tak. pod waszą kontrolą, dół i oni byli w tym samym środku i po prostu mieliście lepszą kontrolę mapy, żeby nawet, wiesz, tych swoich ludzi wrzucić bardziej, wiesz, do walki, nie? A GT miało troszeczkę problem, no bo miało mniej tego miało, nie? I to było widać Tak. na mapie. No, myślę, że no właśnie terytorium i planning ogólnie w W2.3.7.7 jest bardzo dobry. Mieliśmy jedną grupę, która budowała flagi na górze. Mhm. Ten cały zone tak naprawdę zabraliśmy pierwsi. Mhm. Oni GT tak naprawdę nie broniło tego top zone, znaczy troszeczkę, ale po prostu ich chyba paliliśmy większość czasu. Mhm. I oczywiście większość walki normalnie było na tym Heron of Steel, tak jakby, no tak na środku, Tak. trochę na dole tego zona. Mhm. GT, no chyba tam wszędzie forty miało ogólnie. I my byliśmy po prostu, oni były po prostu, wiesz, circled. Mhm. Dzień przez dzień, no, flagi się palili i wiesz, mniej flag mieli. Oczywiście, no wiedzieli, że tego nie mogą bronić, Mhm. bo nie mieli dobrego terytorium, już nie mieli dość miejsca w ogóle na TPs. Mhm. No i po prostu zdecydowali, żeby zostawić ten zone, Mhm. więc myślę, że to była dobra decyzja. Mhm.
No bo chyba by tego nie obronili, było bardzo trudno. No nie, oni potem mieli bardzo ciężko, oni naprawdę potem tam w tym rogu jak siedzieli, zaczęli z wami walczyć i te pierwsze w ogóle pusze, w ogóle też tam widziałem, że była, wiesz, tam zmiana jakby tego dowodzenia, bo nagle ten Leopard się pojawił, ich były aktywny król i nagle to GT się nagle, wiesz, odpaliło, nie, więc to był szok, nie, dla mnie. No też, znaczy też był szok, że Leopard wrócił. Mhm. Nic o tym nie słyszałem, ale zobaczyłem, że to było akurat prawdziwe. Mhm. Że też na pewno dobrze mu pomógł, bo wiele ludzi w tym KVK wracało się. They didn't fight to death, tak mówili na markerze. No i pamiętam, że było dużo leaków, że Leopard mówi, żeby fight to death, że każdy dostaje kicka, jak jak markerów, no ale wiesz, w obu Kingdomach tak było. A, bo ja widziałem, że Leopard tam różne rzeczy z Discorda po prostu wyciekały na grupy. Jak on tam ciśnie, że skąd niektórzy gracze w ogóle się znaleźli w tym królestwie, że jakby kiedyś grali że brali chyba ze Seedu T czy Seedu D, jakoś tak to chyba pisał. Tak. Więc to też było ciekawe, nie? No my też takie, znaczy wiesz, oczywiście mieliśmy markery, żeby fight to death, no bo wiesz, gramy KVK po Objectives, a nie pod KP. No wiesz, po prostu chcemy jak najszybciej zdobyć ten zone i wszystko. Ale myślę, że to też jest dobra decyzja. Nie no, wy mieliście tutaj, mieliście taki, jak oglądałem, to widać, że mieliście taki dość mocny etap ciśnienia tutaj w tym KVK. I naprawdę, że to w pewnym momencie się tak opierało na tym, że wy w tym Kingslandzie, ja w pewnym momencie myślałem, że zrobicie naprawdę duże ciśnienie na całe GT i ogólnie na 1.093, bo myślałem, że właśnie 16 i 2.975 bardzo was wesprą jako Imperia. I myślałem, że naprawdę tu będzie ciężko. 1.365 moim zdaniem było no dość mocno wydrainowane na 9.3 ich tak szachowało, bo ładnie. Zresztą widziałem, wiesz, te wpisy od 1.606 chyba królowej, to chyba jest królowa, już nie pamiętam jaki ma nick, ale pisała właśnie po różnych Discordach, gdzie jestem, że a propos właśnie tego, żeby pomagać przy pilotowaniu właśnie na 1.365, tak samo było na 2.377. Nawet wiem, że gracze z Królestwa 1.188, którzy grali, tak nie, 18, przepraszam, którzy grali KVK z 2.732, mieli takie, kiedy oni mieli pas 7, to było tak, że dużo pilotowało Kingland właśnie na 2.377. I też jakby tak te królestwa tak sobie wspomagały. Dużo było pilotów na tym KVK, prawda? Tak. Znaczy w Zone 5 oczywiście te kampy na środku w ogóle nie mieli Zone Firefight. Więc oczywiście z obu kampów na górze i na dole pomagali obu stronom. Więc oczywiście bardzo była duża aktywność w pierwszym zonie. Znaczy na mojej stronie ja za dużo na lewej stronie nie patrzyłem, oczywiście byłem focus na mojej stronie. No i znaczy oczywiście aktywność w innych tym zonach są 6 czy 7, już nie wiem, i Kingsland no, była mniejsza, ale też było bardzo dużo ludzi. Pamiętam, że znaczy GT ogólnie to było aktywne 24/7. No oni bardzo dużo KVK grali ze sobą, mają wiesz, dużo pilotów. Tak, to prawda. Znaczy, my też mamy, ale wydaje mi się, że nie aż tak dużo jak GT. Znaczy też pewnie doświadczenie też jakoś, to mi się zdaje, że może to tam pomogło im w tym, nie? Na tym. Tak. Oni mieli, wiesz, dużo KVK, takich jak Tech, grali na 10.73, ten KVK, to też chyba był Orleans, czy może W. No to był jakby 1 na 1 też, wiesz, England mieli bardzo długi. Wiesz co, ostatnie KVK jak grali przed GT, to był taki Orland, nie Orland, tylko grali, kurde, to chyba była Brytania, grali na 1.365 i 1.365 parę godzin i ich nie było w Kingslandzie, więc
więc mieli bardzo proste to KVK, bo 1.365 po prostu zostało zamknięte tam, nie? A 1.960 grało chyba na 2.489 i oni też tam dość mocno pocisnęli to 2.489, nie? No Więc- tak. Więc, ale dłużej chyba w Kingslandzie walczy, tak mi się zdaje, że tutaj po prostu 1.35 to było parę godzin, nie wiem dokładnie ile, mogę tylko śmiem twierdzić, że tam może parę godzin było, bo tak widziałem, że wiesz, rano patrzę, czy tam wieczorem, że walczą, potem rano patrzę i 2.377, tak, już ma cały Kingsland, więc... Tak. Więc tam po prostu ponoć coś taktycznie tam zrobili na 1.365, ale to nie wnikałem wtedy. Przejdźmy może do twojej inżynierki, bo ta inżynierka, jak rozmawialiśmy troszeczkę wcześniej, no jak usłyszałem te statystyki, to stwierdziłem, no masakra, nie? Że to, co inżynierowie robią, to jest po prostu w dechę. I tu mamy akurat Gaia z Gonzalo, z Green, czy może Gear cały i inskrypty. Widzieliście tutaj kolegi z Plena, jak to wyglądało. I no te raporty są masakryczne, nie? Ale sam, tak jak mi powiedziałeś wcześniej, że takie raporty można kręcić, jak są duże bale, nie? Że jak trwają. Znaczy, jak ball długo trwa, przez Mhm. 5-10 minut, najbardziej w Imperium KVK, bo jest więcej marszów ogólnie, to naprawdę dużo można killi. Ale wiesz, jak jest mniejszy seed i ball jest może 20 ludzi i oni mają 3 marsze, no to tyle KP na pewno nie wbijesz. Więc na pewno myślę, że lepiej po prostu normalny marsz, inf, cav czy archers. No nie, tutaj, to wiadomo, wtedy w Openie inaczej, ale inżynierowie... Ja widziałem te wieżyczki, jak były porozstawiane, to chyba było w Z5 albo w Kingslandzie, już nie pamiętam, ale przez wodę jak się trzaskaliście, albo po prostu wieżyczki ustawione i w te bale, które się biją naprzeciwko siebie, wiesz, z jednej, z drugiej strony, nie? Masakra to była, jak ja to przeglądałem, nie? No, jak walczysz koło rzeki, to jest naprawdę inna rzecz. No tak. Wieżyczki po prostu walą i no nic nie możesz zrobić tak naprawdę. Mhm. Możesz, po prostu oni walą i jak stoisz tam, to ich się nie da po prostu zabić. Nie no, masakra. To raporty bardzo ładne. Tutaj też mamy twoje jakby statystyki z poprzedniej KVK, gdzie grałeś, bo grałeś na 1.903, potem było 2.359 i potem skoczyli do 2.377, tak? Tak. A, czyli tam ekipę z 2.359 chłopaków znasz. Z 1.903 ja poznałem 2 razy na KVK, bardzo fajna ekipa, bardzo dobrze gracze. Zresztą tutaj widzę, że graliście, wtedy KVK graliście na 3.2.1.7. A, to ty grałeś wtedy KVK, to wtedy co graliśmy razem jako sojusz. Teraz widzę po statystykach, bo ja byłem w 1.5.3.4, to graliśmy październik, listopad, grudzień jakoś tak. No, ty byłeś w Lostach. No. Tak. Co las, który był naszym sojusznikiem po jednym dniu walki, stwierdził, że już nie i nas ten wiatr wypchał z KVK, nie? Bo my tam w Kingslandzie długo walczyliśmy, tylko po prostu nas brakowało tego trzeciego kampu, nie? Znaczy ogólnie myślę, że też było bardzo trudne KVK. Myślę, że jak kamp 2.3.8 bardzo mocny był. Tak. I miał dużo pilotów, 1.3.6.5 tam pilotował. No, ale bardzo dużo max stacków miał. Tak, to prawda. Tak samo, pamiętam, że też 3.2.1.7 też dobrze zagrało. Też były bardzo mocne. Pamiętam, że chyba wy z nimi się walczyliśmy w Zone 5 przez tam ileś tam... Tak, z 3.2.1.7 walczyliśmy 3,5 dnia i my mieliśmy akurat taką sytuację, że my bardziej tak jakby to właśnie Tech i Gear mieliśmy mocniejszy, ale oni mieli więcej ludzi, nie? W sensie oni mieli dużo więcej graczy, bo u nas w kampie było 2-4-2-6, a oni mieli takie jedno KD Imperium, ale oni tam, wiesz, wcisnęli bardzo. W ogóle ten Slice, który teraz jest u ciebie też w KD, no on robił mega cyfry. To co on tam ma konto, to jest po prostu masakra, nie? No, pamiętam. Ten Slice to jest masakra. No ale wiesz, ten Kingsland, pamiętam, że my często do was jeszcze przyjdziemy do Z5, bo na farmach pomagaliśmy 1903, że tam gdzieś reinforcowaliśmy dużo. Wiem, że wchodziliśmy tam właśnie do 1903, żeby po prostu, wiesz, pomagać na farmach, żeby utrzymywać w grze, nie?
No ale tu kapeki też bardzo ładne zrobiłeś, nie? Ja akurat tam migrowałem wtedy na Tokadę, co tutaj byłeś, migrowałem 2 tygodnie po KVK z 2.7.3.2 i miałem 2 tygodnie na Regen, więc ja więcej, znaczy u siebie grałem dużo, ale też parę dni pilotowałem Geronimo, który też tutaj jest na tych screenach. Tak. No, Tak. on właśnie też wróci chyba do 1.9.0 Tak. w tym KVK. Widziałem. Tak. On mi pisał, że właśnie on się pytał, czy ja też idę, nie? Ja powiedziałem, Jero, no nie, bo tu jest kwestia tych farm. Tam wiem, że Jeronimo przyjęli parę farm, ale nie wszystkie. Wiem, że niektóre farmy usypia, bo też wiem, że 1.9.0.3 nie przyjęło jego wszystkich farm, nie? Nie mogli, bo on tam ma, wiesz, on tam ma 3-4 farmy takie, które bardzo mocno mogą reinforcować te 5 czy te 4, więc... Okay. Więc wiem, że Jero, ale no ja mówię, ja na Jero grałem, zresztą jest streaming, jak grałem na jego koncie na YouTubie. Bardzo fajnie to prowadził, to konto, zresztą Jero to nie jest byle jaki gracz. Tak. A no właśnie ten las, gdyby oni wtedy tam bardziej nam pomogli w tym Kingslandzie, to moglibyśmy tam dużo zrobić, bo Ziemia zrobiła dużą różnicę w tym Kingslandzie, nie? Oni strasznie pomagali temu wiatrowi. No i przede wszystkim ogniowi, nie? Bo ogień już miał na oparach, był w Kingslandzie, a nie wiem, czy pamiętasz, ale Ziemia w pewnym momencie przychodziła i ich zawsze broniła. No oczywiście mówisz, bo wiatr w postaci 2.6, 3.8 też, nie? Oni też tam robili swoją robotę. No wiem. No. No, za bardzo już nie pamiętam, już dawno było. No tak. A No, potem ale- byłeś na 2.3.5.9, nie? Tak, migrowałem mid KVK po Mhm. Kingslandzie. Mhm. No i jak ci tam grało? Bardzo fajnie. Wy tam wygraliście w ogóle KVK wtedy? Czy jak to? Nie, znaczy to było tak naprawdę nie do wygrania, bo mieliśmy Mhm. Mimi, było najsilniejszym kampem, my byliśmy drudzy mhm. najsilniejsi i Aha. mieliśmy Ala jako... Ten Ally nasz to był tak naprawdę deadweight camp, nic za bardzo nie robili. My na Pass 7, to było chyba Hero Campem. My na 2 pasy, Pass 7 walczyliśmy Mhm. i nasz Ally, no, Nie nic za dali bardzo rady. nie robił. Mhm. No, znaczy my w Kingsland też bardzo dobrze graliśmy, ale no, Mhm. było bardzo trudno puszować, wiesz, Mhm. bo Mhm. no wiesz, Mimi było fresh tak naprawdę, Mhm. bo nasz ally chyba był locked w parę godzin. Tak. No to no, za dużo nie mogło być zrobić. Mhm. A powiedz mi, jak tutaj na tym twoim KVK to teraz grałeś 2, 3, 7, 7, bo widzę tu twoje statystyki 7 milionów deadów. Dużo. Ile? 7 tu pokazuje mi, 7,778. Dobrze mówię? Dead pointsów. Nie, to są pointy. Ile miałeś deadów? Bo tu nie pokazuje. To dead pointsy, sorry. Dead points. Ile miałeś? Miałem... Dwa To jest mało. To ile miałeś? To myślałem, że miałeś... Nie, to dobra, ja to się przeliczyłem, przepraszam cię. Ja myślałem, że tam miałeś ponad 7. Nie. Tu byś miał dużo więcej. Nie. No to ile, z 1000 miałeś? Nie, Nie. 1,6 milionów. A, no to Prawie, też. prawie wszystkie T5. No ale ja dużo power nie puszowałem. Mhm. Chyba miałem... Nie wiem ile już miałem, chyba prawie 95 milionów chyba na Mhm. starcie KVK. No ale w kapeki szedłeś, nie? No. Mhm. No to nie wiem, tu hell points też masz trochę podleczone. Kill pointsy też bardzo ładnie. Przypuszczam, że gdybyście wygrali KVK, to mógłbyś mieć nawet szansę na autarkę. W tych statystykach. No, możliwe. Jest taka szansa, jak popatrzysz sobie, to przy samej tej masz. No ogólnie Spoko. chyba w Kingdom Ranking byłem chyba rank 90 czy Ładnie. 80, Tak a ładnie. to tylko z KP. Ile poświęciłeś tak czasu, bo wiem, że nie pilotowałeś, ile tak poświęciłeś czasu na grę? Grałem chyba z Zone 5, był chyba 3 dni, Mhm. 4 dni i Mhm. znaczy ja nie pracowałem wtedy, więc grałem cały czas. Mhm. Chyba miałem pilota, jak spałem, może 1 albo 2 dni. Mhm. Chyba. Aha, czyli jednak coś tam miałeś, ale to dobrze, bo też spać też musisz. No, trzeba. Na następny Zone aż tak dużo nie grałem, chyba pierwsze 2 dni grałem, ale Mhm. potem już nie było aż tak dużo walk, bo my tak naprawdę po prostu daliśmy forty, no i po prostu chcieliśmy Mhm. obronić ten zone, bo no, ich nie, bardzo było trudno ich puszować. Mhm.
Kumam. No, tak za dużo nie grałem, ale na Kingsland chyba byłem... Już nie wiem ile chyba... Prawie pierwsze chyba 2 dni byłem. I może pilota chyba na 1 dzień. I chyba na 3. dzień już chyba już coś nie było. Czy może, no, coś takiego. Czyli ty na tym KVK zrobiłeś około 4 bilionów KP. Tak. Dużo, no ale były walki. Nie mogą powiedzieć tak jak niektórzy na KVK, że nie mieli walki, nie? No, ten KVK na pewno było. Nie, no tutaj naprawdę fajną robotę zrobiłeś tutaj. Tutaj naprawdę to nie było byle jakie KVK i no wiem, szkoda, że nie wygraliście, ale też no wiadomo, no 1.960 też miał bardzo mocne wsparcie, bo miało świeże też G3. Chociaż no tak mówię, ja myślałem, że to 1.606, znaczy 1.606, tak, i 2.975 oni zrobią większą różnicę w tym Kingslandzie, bardziej wam pomogą i też bardziej pomogą 1.365, nie, że to 1.093 będzie nie będzie tak w haru. Ja uważam, że ogólnie 1.960 bardzo dużo zawdzięcza 1.093, bo oni uważam, że zrobili bardzo dobrą robotę w Kingslandzie, w zonie, że pewnie gdyby nie oni, albo jakby był inne KD, no to byłoby inaczej, albo jakby było słynne KD, z którego się śmieją na Community Rocka 1875, no to by może wyglądało to inaczej. Bo Tak. 1875 cisną, nie? Oni bardzo dobrze na Kingslandzie, no oni tam bardzo dobrze puszowali. Byli no bo na GST walczyło się na G3 ogólnie. I no też tak nie najlepiej zrobili. Wiedziałem, że też im flagi się paliły dużo czasu, no ale wiesz, mieli też bardzo dużo walk, wiesz, pewnie to są trochę drain jak każdy, więc... No tak. Nie no, tutaj takie KVK się lubi, żeby cisnąć jak najbardziej i żeby było dużo walk, no bo w sumie po to się w to gra, żeby nie przestać, no czasem Oczywiście. w niektórych z niższych seedach jest jak jest, nie? I pograć gdzie inne jest nara, chociaż wiadomo, no ja lubię grać Z5, ja nie lubię pas 7 i tam, wiesz, reinforsować farmami, siedzieć, bić się, No, ja bo też tego nie robię. to jest takie przepychanie się. Kingsland, Z5 to są dla mnie takie najbardziej ważne programy, że tak powiem, zabawy, bo wtedy naprawdę można dużo zrobić, nie? No, normalnie pas 7 to i tak nic nie robisz, po prostu walczysz o KP. Nie ma naprawdę prawdziwego objective. Bo za 3 dni jest Kingsland i pewnie nie spalisz im tych fortów wiesz, na 3 dni. Jakie plany ogólnie na przyszłość, jeżeli o rozbudowę twojego giru? Jak tam planujesz? Robię 6 march, pewnie piechota. Okej. Na razie mam Horna i z 50 matów. Ale jeszcze poczekam, bo może wiesz, chyba może będą nowe łuki. Wiesz, poczekam. Zbieram na razie maty, jak będę miał dość matów, to wtedy sobie tam march. Ale to jeszcze długo. Nowa piechota będzie za niedługo już ogłoszona, prawdopodobnie w Dubaju, bo już przecieki jak się nazywają, to już są. Ale no, nowa piechota raczej będzie gdzieś tam ogłoszona w Dubaju. Pytanie, czy podadzą od razu jakie umiejętności. Przypuszczam, że najpierw ogłoszą, co tam ma, a potem dadzą jakieś informacje o umiejkach. No tutaj tak, no w sumie masz inżynierów na 5. marszu, więc 6. marsz tutaj do Opena ci się przyda łuczników lub też piechota, ale myślę, że faktem, że chyba piechota. Łucznicy też są dobrzy, ale to musiałbyś właśnie kombinować coś Ashurbanipal z YSG, albo coś z Filipem. No, ale no i 2 też, czy myślałeś w ogóle nad zmianą coś Delty? Masz Artura? Nie. Nie. Chyba mam, czy zobaczę. Artura mam na 5-5-5-2, ale to chyba ze słapa, tak commander słapa, tak zrobiłem. Ale na razie planów nie mam. Nie masz. No bo łuki z Hermana to oczywiście najlepszy barcz. No tak. Z łuków. Może jak zrobię 2 piechoty, to może dam flipa, ale nie jestem na razie pewny. Ogólnie mam z 1400 złotych głów, więc... Czyli ty grasz ogólnie tak. W twoim marszu to jest Zydylan Herman, potem jest Kuo Joanka, czy nie, William? Arthur.
A, Artur, no tak, w sumie racja. No i Nevsky i Joanka. Czy Joanka Nevsky? Nevsky czemu? Aha, Nevsky. No pytam, bo ja grałem teraz Joanka Nevsky i ogólnie fajne mi raporty kręciła, tylko że była czasem za szybka i za szybko do bala ucieka. Jest za szybko. Grałem chyba No. 1 albo 2 KVK Mhm. z tym i jest po prostu za szybkie. Po prostu w bola idzie i po prostu Tak. ginie. To Ciężko ją wrócić, nie? No, jest za szybkie, mi się nie chce tego kontrolować. No. No i twój drugi, znaczy twój piąty, przepraszam, no to tam był Scipio Liu? Nie, Scipio William? Nie, lubię. Scipio Liu gra, aha. I to grasz ty nie grasz wtedy na łuku, tylko grasz na tym bow, tak? Formacji. Bo widziałem, że tam miałeś inskrypcję na bow, dlatego. Na Arch. Czyli na łuku. Normal damage. Tak, czyli na łuku. Zatem nie, myślałem, że grasz na klinie, dlatego się tak pytam. Czy grasz akurat na tym, czy Wedge, czy jakoś tak to się nazywało. Jak masz typy jako pierwszego. No i oczywiście inżyniera, o którym już sobie rozmawialiśmy. Inżyniera, tak widzicie, złoty gear i taki gear dał, gear z leadershipem tu pomieszane, ale taki gear dał radę sobie na KVK i zrobił naprawdę mega raporty. A co sądzisz o tym, czy testowałeś jako gracz inżynierii, testowałeś może to, że grałeś tego typu, że masz gear złoty gear na przykład z zbierania, nie? I nim na przykład tam coś z inżynierami strzelałeś, bo dużo ludzi mówi, że takim girem też można coś, zrobić, nie? W sensie, że można trochę pobić. Słyszałem, ale nie próbowałem tego. Aha, okej. Dobra, powiedz nam, tak w sumie pomalutku będziemy kończyć, ale powiedz nam, co byś na przykład tutaj chciał w Rise of Kingdoms zmienić? Może najpierw takie pytanie, czy jakie byś chciał, żeby nastały zmiany w roku? Twoim zdaniem. Znaczy teraz właśnie słyszałem, że miał zmienić ten Kaurak. Mhm. Ma być chyba przed Pass 7 i Kingslandem. Tak. Myślę, że to jest też bardzo, bardzo się przyda. Karaok będzie zmniejszony też trochę z 30 na 15, nie? No, ale ogólnie, no wiesz, ten Kaurak po Kingslandzie nic ci naprawdę nie robi. Tak, to prawda. No, może ci daje więcej tych coinsów, ale to o te coinsy nikt nie prosi. Mhm. I też chyba widziałem, że ten atak w teku, ten atak level 3 mają zmienić jest max level 10 i ma być level 7. Nie wiem, czy to jest prawda, po prostu widziałem takiego screena. Tak, no mów. No też myślę, że to by się bardzo też przydało, bo to jest bardzo... No musisz mieć ten max atak na ten call arms i max all damage, więc też myślę, że to jest bardzo dobra zmiana. Ja przecieków, bo film, który teraz nagrywamy dla widzów, no to on wyjdzie praktycznie chyba dzień po odcinku z przeciekami i tam właśnie mówię o tym, że tego, co ja dostałem z przecieków, że właśnie tam, gdzie masz ten drugi stage kawalerii, piechoty, łuczników i maszyn obleżniczych, że z 10 będzie na 7 wszystko zmienione. To też był jeden z leaków, chociaż ja, tak jak mówiłem tam na tym filmie, ja ten leak troszeczkę podważyłem, ponieważ na Content Creatora, gdy zadałem zapytanie deweloperom o to, oni powiedzieli, że to zostało wyrwane z kontekstu, że on też gdzieś to widział na jakichś forach i to nie do końca jest prawda, nie? Więc albo po prostu to była taka zasłona dymna, albo po prostu coś im wypłynęło. Na pewno coś im wypłynęło, jakieś informacje a propos tego, ponieważ ja na przykład 3-4 dni wiedziałem wcześniej niż nawet content creatorzy wiedzieli i tam deweloperka, która jest z nami, no o tym, że wiesz, że Subotaj wychodzi, że wychodzi, to wiedzieliśmy, ale jak on wygląda, nie? Ja już miałem nawet, jak dogadywałem, kiedy ja mam puścić filmik o Subotaju, zrobiłem shorta, to oni podali datę, a okazało się, że oni dzień po tym, jak ja zrobiłem shorta, wypuścili dopiero na oficjalne serwery informację, jak on wygląda. Więc wiesz, ja podałem trochę wcześniej, ale no tu była wina już gościa z deweloperki, że mi podał inną datę, nie? Może po prostu przez różnicę czasu sobie porypał, nie? No ale nieważne. No ale wiesz, ogólnie ten character changes to chyba to wystarczy. Znaczy ten atak to jakby zmienili, no bo tam od 7 do 10 to kosztuje chyba 3 miliony. Masz 4T, to 12 milionów kryształów, to wiesz, to jest dość sporo. Teraz pytanie, czy ci zostanie, te co kryształy dostajesz, czy one zostaną też zmniejszone, tak jak Karuak został zmniejszony, czy zachowamy tą samą wartość kryształów, nie? No. Bo tego nie wiemy, nie ma informacji o tym niestety. Tak. Nie ma o tym nic.
A powiedz mi taką jedną rzecz, co byś na przykład na start, tutaj tak, jeżeli zaczynamy, nowi gracze są, nie? I chcieliby, jakby tak powiedzieć, zacząć grę, co byś im ogólnie doradził? W sensie, co mają mniej więcej robić? Wiadomo, tego jest dużo, ale takie, nie wiem, parę rzeczy takich, których byś ty na przykład zrobił teraz lepiej niż jak zaczynałeś grę. Bo na pewno coś takiego kiedyś się znalazło. Zrób farmę. Zrobił może bym zaczął od 3 do 5 do 7. No zależy ile spendujesz, ale pewnie dużo whale'ów nie ma, to lepiej farmy. I chyba najlepiej to iść w piechotę na starcie, też tak myślę. No i oczywiście save'ować te główki na soka, też jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ty też byś dalej save'ował głowy, tak jak się kiedyś save'owało, nie patrzył na to, że tam w KVK3 będą mieli tego swapa, żeby na razie na przykład inwestować te głowy. O tym nie wiedziałeś. Nie wiedziałeś o tym. Dobra, myślałem, że wiedziałeś. Nie, od KVK3 jest swap, że mogą zasłapować, tak jakby mogli się swapować za etykiety lub też za 12 rubinów. Etykiety oczywiście ten drugi swap za gotówkę, nie? Tak. A to wtedy, no wiesz, to zależy ile masz główek, no to wtedy może YSG pewnie by się opłacał i może Alexa wtedy. No tak. Alex też, znaczy ogólnie Alex też jest bardzo w mecie, nawet wysoko, jest bardzo mocny z Lucze. Tak. Może nawet lepszy niż Scipio, sam nie wiem. Znaczy ja na przykład grałem w WW Liu i jakoś mi się też tym dobrze gra. Z Alexem testowałem ostatnio tak jakoś średniawka. William Liu nie wygląda źle. A Scipio mam z Ragnarem. Znaczy Ragnar Scipio, nie? Tak. Więc zobaczymy jaka nowa piechota wyjdzie, bo ta nowa piechota Open się zbliża. Tak samo Garnizon. Więc ciekawe co oni tam wypuszczą. Zresztą widzisz, nowa formacja. Tak, pod Smite, ale no dużo ludzi mówi, że wypuszczają tego Smite'a i tak nie do końca się, wiesz, zastanawiają, czy ten Smite, ta formacja będzie lepsza od tego łuku. Tak. No. Ale wiesz, myślę, że to pewnie bardzo dużo zależy, jakie są te inskrypcje, wiesz, TRR i tak, też może być tak. Jak widzisz też, ten nowa Delta na Artura, to ten inskrypcja, jak to się nazywa, chyba Butterfly po angielsku, nie wiem jak jest po polsku. Tak, Butterfly. No, jak nie masz tego, to chyba nawet nie opłaca się iść Delta. No, ja mam na swoim Arturze właśnie, zresztą to ci podeślę pokażę ci jak na Arturze to wygląda. Ja mam na swoim właśnie Arturze i tam ogólnie, no nie wiem, czy da jeszcze lepiej mieć, może statystycznie da się lepiej, ale no na Arturze, jakby tak powiedzieć, mam właśnie Deltę, zmieniłem to, nie żałuję, bo zresztą jak teraz sam zobaczę, jak ci wysłałem, to wiem, że to fajnie wygląda, nie? No, bardzo fajnie. No, więc ja bardziej w tak poszedłem, więc mi się zdaje, że to jest też fajna opcja, bo był taki okres, że wiesz, jak to tworzyliśmy tam z chłopakami jeszcze 0.80, to ja po prostu miałem, wiesz, zero wszystkiego, po prostu musieliśmy troszeczkę poużywać tych kamieni, wiesz, tych kamieni, co dostajesz KVK lub też kupujesz. Musieliśmy trochę pokombinować, ja tam 40k kamieni musiałem 4 kamienie dokupić, żeby, wiesz, no zrobić to, co zrobiłem, to, co widziałeś, nie? No. Tak. Więc... No te słapy, te kamienie to też bardzo dużo kosztują. No ja w ogóle się dziwię, że oni zaczęli od tych, wiesz, kwot takich medium, że tak to nazwę, nie? I idziesz coraz wyżej, dostajesz 1, 2, mówię, kurde, trochę coś ich tam odkleiło, no ale faktem, no dużo ludzi by tak teraz kombinowało, nie? Jak koń pod górę i robiło miliardy swapów, żeby wyciągnąć jak najlepiej statystyki. No Delta jest bardzo mocna, nie? Delta, właśnie Gwynblade, który grał z tobą na, też KVK, w sensie z tobą, gra przeciwko tobie, to właśnie mi wysyłał tam raporty z tego Artura z Filipem, bo byłem ciekaw, no ale on też grał Artura z Williamem, bo też to fajnie się zgrywa, no bo wiesz, Filipa możesz albo właśnie rzucić z Arturem, albo możesz go fajnie sparować z Liangiem, z Lucze. Filip jest tak uniwersalną postacią do tych 5-6 marszy, że ja go lubię i mi się dobrze, wygodnie nim granie, na przykład. No nie? wiem. Na pewno z łukami jest bardzo mocny. Tak, z Liangiem słyszałem to mocno. No, bo ten march, wiesz, bardzo się, 20% march speeda jest bardzo, to jest bardzo mocne. No to prawda. No nie jest,
Mi się zdaje, że tyle na dzisiaj. Pogadaliśmy trochę. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie, że tutaj też filmik, który wyjdzie tutaj dla polskiej społeczności Rise of Kingdoms też się spodoba. Przypuszczam, że Splen możesz mieć parę wispów i parę jakichś tam na pewno pytań, bo czasem ludzie się podpytują na przykład jak ty grasz, albo jak to sobie wszystko tworzysz, poza tym, co tutaj już powiedziałeś, nie? Mogą być takie jakieś pytania pewnie od ciebie, jak cię odnajdą, tym bardziej, że fajnie wiedzieć, że mamy Polaków w takich dużych królestwach, którzy grają, no i nie oszukujmy się, na tym KVK spędowałeś, więc naprawdę ten twój wynik robi naprawdę mega robotę, nie? To jest, jak przeglądałem te twoje raporty i też wyniki, to fajny wynik, wiesz, na takim KVK albo musisz mieć bardzo mocne konto, żeby to wycisnąć wiadomo jak, tak, wiesz, Prodigy i tam reszta ekipy, ale po prostu grasz swoje, tak jak ty i zrobisz swoją robotę, nie? Naprawdę fajnie. No. Nie, naprawdę fajnie ci to KVK wyszło, nie? Więc mam nadzieję, że to będziesz dalej się rozwijał, że kolejny KVK na 2377 wygracie, chociaż ja tam słyszałem różne już opowieści o 2377, jak przegraliście. Były plotki, że przegrali KVK, będą schodzić do Seedu B, KD się rozpada, ludzie gdzieś tam się przenoszą itp. itd. A potem przyszła informacja, że macie tego nowego króla. W ogóle ostatnio, ale to zaraz powiem, że macie tego nowego króla, że macie temat związany z 2489, jakieś połączenia, że chcecie znowu na GT zagrać, więc fajnie, że to tam w twoim królestwie to nie umarło po takim przegranej, chociaż Tak. to jest... No, bo szkoda, no wiesz, jak jest mniej imperium, no wiesz, Mhm. to jest aż gorzej do innych imperiów, bo wiesz, Mhm. nie mają z kim walczyć, na przykład GT, Mhm. Mhm. jakby na przykład nie było nas, to ciekawie z kim by walczyli. Mhm. No, pewnie na 1.09 by starali się walczyć, albo może by polowali na Ultra Instinct. Ultra Instinct, no, nie wiem, było farm KVK chyba. O, Tak albo, mi się albo wydaje. no. Oni się tłumaczyli tym, że nie zapisali się teraz, bo Ramadan, nie? Że Ramadan Tak, był, u nich tak, dużo tak. gadania. Takie kto wytłumaczenie. to wie. No wiadomo, takie wytłumaczenie było. Powiedz mi, w Lidze Ozyrysa grasz? Jeszcze tak na koniec? Jeszcze raz? W Lidze Ozyrysa coś tam pykasz w ekipie 2377, czy nie grasz? Ligi? Osiris League? No. Nie gram. Nie Nie, grasz. nawet Farki z Sasem nie gram. Aha, Ja Arki nie za bardzo lubię. aha, Ja okej. po prostu czasem robię jak mam czas po te główki, ale poza tym to nie. Aha, nie masz parcia po prostu. No mnie to- to za bardzo nie interesuje. No i nagrody są... Czyli jest ten skin, ale ten skin to wiesz, nie jest jakiś No nie. super. To jest No. chyba 3% heal speed albo training speed. Mhm. No Wiem. to wiesz, ten heal speed to i tak może z KVK shopu. Mhm. Ten Mhm. training speed to ja i tak ogólnie dużo nie trenuję, bo wiesz, Mhm. dużo speedów kosztuje trenowanie, Mhm. więc ja wolę na leczenie. Mhm. Nie no. Oczywiście, tu masz rację, i lepiej na leczenie. Zresztą fajne zmiany też w szkole zrobili ostatnio, więc zobaczymy, co zrobią z badaniami i z budowaniem, bo tam była kwestia ostatnio face to face, jak nagrywałem filmik i jakby tak przetłumaczałem graczom, no to tam była właśnie informacja, że myślą nad tym, co zrobić, czy po prostu nie zrobić takiego samego myka, że na przykład można będzie wymieniać, wiesz, przyspieszenia technologii lub też budowania na leczenie, nie? Że jest Tak, taki myślałem, pomysł. że- Tak, że to jest taki Znaczy- pomysł, nie? No, No. myślę, że to jest możliwe. Mhm. Też może. Ja dużo tych speedów nie mam Mhm. na research, więc mnie to za bardzo i tak nie interesuje, ale wiesz. Mhm. No spoko. Dobra, dzięki wielkie, że zgodziłeś się na wywiad. Dzięki wielkie, że tutaj mogliśmy sobie pogadać i porozmawiać o twoim KVK, bo było naprawdę ekstra, bo dużo tych walk mieliśmy, zresztą i tak widzieliśmy, że mamy też Polaka w tym, który gra i to najbardziej buduje. Oczywiście widzowie też wiedzieli o Gwynblade'zie. Gwynblade tam sobie pykał na 1.093. No ale fajnie, że byłeś akurat po tej drugiej stronie, gdzie mogłeś nam tutaj pokazać, czy też streścić, jak te walki wyglądały, co się tam podziało, bo widać, że długo to KVK trwało. Ta Z5 najbardziej. Kingsland może mniej, ale ta Z5 była dość ciekawa, nie? Tak, myślę, że są five najbardziej interesujące. Mhm. No, dużo tam pykaliście, no.
A teraz macie jakiś regen z 2-3 skipy, czy już tak na koniec? A czy co na 100% chyba nie jest? Aha, Znaczy, ja myślę, że może 2-3 skipy zrobimy. aha. I będziecie potem myśleć, co dalej. Ale tak, ale wiesz, to może się zmienić. Może by jeden skip zrobić, może Mhm. 4. Wiesz, to jest wszystko decyzja leadership. Aha. No wiesz, jeśli gotowi jesteśmy na KVK, znaczy kredyty w, wiesz, Mhm. sojuszach, na farmy, bo oczywiście też bardzo, bardzo dużo kredytów używa. To prawda. No to wiesz, jak masz, nie wiem, 100 milionów tych kredytów na Mhm. Main Alliance, to chyba na pewno nie wystarczy na KVK. Mhm. Taki I- KVK. I tutaj jeszcze ostatnie moje pytanie a propos przyszłości. Jeżeli chodzi o w ogóle Rise of Kingdoms, a czy miałeś kiedyś w planach, jakby tak powiedzieć, kiedy zaczynałeś w ogóle swoją, jakby tak powiedzieć, przygodę w Rocka, czy miałeś kiedyś w planach to, że ta gra tyle po prostu czasu jakby będzie zabierała? Chodzi mi o to, żeby pokazać widzom też, że to nie jest taka gra, gdzie zaczniesz sobie pykać po troszku, tylko po prostu, że musisz troszeczkę poświęcić czasu, czy po prostu zdawałeś sobie kiedyś sprawę, jak zacząłeś to na nowo, powiedzmy, już grać, bo pierwszy raz zaczynałeś, potem była przerwa, zdawałeś się, że to tyle czasu będzie ci pochłaniać, czy nie? Nie, na pewno nie. Mhm. Ale no najwięcej czasu to myślę, że w pre-soc Mhm. bardzo dużo zajmuje, bo wiesz, Mhm. budujesz konto Mhm. i takie rzeczy. Mhm. Ale też w soku, wiesz, jak jest off-season, to nie musisz za bardzo się logować, żebyś te forty i to jest tylko to tak naprawdę. Mhm. Nie ma nic innego do roboty. Mhm. No, ale oczywiście wiesz, w KVK musisz wszystkie bastiony robić i Mhm. wiesz, No tak, oczywiście, że tak. Takie KD ma też swoje wymagania, że te skrzynki nie są za darmo, nie? No, znaczy, wiesz, masz wymagania w KVK, ale w off-season to chyba nie ma to. Nie ma jakichś. Znaczy, wiesz, jak robisz Alliance Mobilization, to są wymagania i takie eventy, wiesz. Mniej więcej ile punktów musicie zrobić na głowę? Tak. No, Ale wiesz, ile? to Tak, ale ile, jaka kwota, ile musicie mieć tych punktów zrobionych? chyba 1700. Czyli nie jakoś dużo, okej. No, ale wiesz, to większość KD takie jest, nawet na AC-tach. Mhm. To są wymagania. No, 1700, 1800 przeważnie widziałem, nie? Dlatego się pytałem tak z ciekawości, Tak, żeby tą 18 zrobić, nie? Tak. Ale tu macie dużo spenderów, więc tutaj raczej nie ma problemu. Chyba. No nie ma. Aha. Dobra, jeszcze raz, dzięki wielkie za wywiad, dzięki wielkie, że tutaj mogliśmy pogadać. Już wiem, że drugi albo trzeci raz się żegnamy, ale teraz skończymy. Fajnie się po prostu gadało i fajnie, mam nadzieję, fajnie tutaj odcinek wyszedł. Dzięki widzowie, że jesteście z nami, że wspieracie kanał. Mam nadzieję, że kolega tutaj wam też dużo ciekawych rzeczy powiedział. Do zobaczyska, trzymajcie się, elo!